Witamy serdecznie na naszych cotygodniowych pogaduchach politycznych, troszeczkę politycznych, albo bym powiedział geopolitycznych. Witam Cię serdecznie, Sławku. Witam Ciebie, Arturze, witam widzów. Ja się cieszę, że się co tydzień spotykamy, bo zawsze coś tam ciekawego się pojawia. Dzisiaj też kilka takich smaczków wybrałem z tego tygodnia, które niektóre mnie bawią, niektóre mnie śmieszą, a niektóre po prostu przewidywałem, że tak się jakoś skończą, ale chciałbym też posłuchać Twojego zdania na ten temat. Słuchaj, od dłuższego czasu pojawia się taki wątek, powiem Ci, na temat i podpytują na temat tego, co by się stało, gdyby Rumunia połączyła się z Mołdawią. Ja bym się w tym przypadku wcale nie zdziwił z tego prostego powodu, że Mołdawia to była dawna Rumunia przedwojenna. Różnica polega tylko na tym, że po prostu jak weszła w stan ZSRR, prawda, no to oczywiście przeszła na cyrylicę, natomiast jest to praktycznie ten sam język, pisany tylko, mołdawski jest praktycznie rumuńskim, nazwijmy to, tylko że rumuński jest alfabetem łacińskim pisany, mołdawski cyrylicą, prawda? Natomiast jak Ci się wydaje, czy to by było możliwe? No bo jeszcze łapę nad Mołdawią na swój sposób trzyma oczywiście Rosja, bo ma przecież Naddniestrze, prawda? Jako część po prostu Mołdawii, no nie? Jak Ci się, jeszcze tylko powiem jedną rzecz, że sama prezydent po prostu Mołdawii powiedziała, że ona nie miałaby nic przeciwko i by zagłosowała za. Wiesz co, spotkałem ludzi tutaj z Mołdawii, tutaj w Anglii, jak wyjechałem dawno, dawno temu. I muszę powiedzieć, że oni byli wielce niezadowoleni z tego, co się dzieje w Mołdawii. Mołdawia praktycznie jako państwo, ja nie mówię, że nie istnieje, bo istnieje, ale to jest tak naprawdę wegetacja, a nie istnienie. I oni nie mają praktycznie do powiedzenia nic. Nie dość, że nie mają dostępu do morza, to jeszcze dodatkowo otoczeni są tym, kim są otoczeni. W Ukrainie wiadomo, toczy się wojna. Naddniestrze jest kolejnym ogniskiem zapalnym i to bardzo poważnym ogniskiem zapalnym. Mołdawia uważa, że to należy do niej. Oczywiście Rosja tam zaczyna łapy pchać, paluchy wpychać, no i wiadomo, czym to się może skończyć. Tak samo jak to miało miejsce w Ukrainie. Tylko że w przeciwieństwie do Ukrainy Mołdawia nie wycina tamtej ludności rosyjskojęzycznej, nie? No, w Ukrainie to miało co innego miejsce, miało miejsce takie wydarzenie, to o czym mówiliśmy, że Leszek Miller powoływał się, nie tylko on, na raporcie ONZ w ogóle się powoływał. Tak. I w każdym razie tam nie miało miejsca czegoś takiego. Dobrze, ale do rzeczy, bo za bardzo rozgaduję się, odbiegam od tematu. Czy uważam, że coś takiego jest możliwe? Ja uważam, że rzeczy możliwe i niemożliwe obecnie trzeba przedefiniować. Dlatego, że było niemożliwe kiedyś, żeby ludzi pozamykać w domach, okazało się to możliwe, prawda? No i ludzie siedzieli grzecznie w domach. Dlatego, czy jest możliwe? Tak, jest możliwe. To jest krótka odpowiedź. Co musiałoby nastąpić, żeby oni się połączyli? Mołdawia musiałaby stanąć w sytuacji takiej, w której nie ma wyjścia i musi się bronić, albo zostanie wchłonięta przez inne państwo. I czy możliwe jest, i prawdopodobne, żeby do czegoś takiego doszło? Tak, uważam, że jest możliwe i prawdopodobne, bo jeżeli Rosja zajęłaby Naddniestrze, to później automatycznie chciałaby zająć Mołdawię po to, żeby zabezpieczyć sobie tyły w jakiś sposób, a to tylko dlatego, żeby po prostu atakować tyły swojego wroga, czyli Ukrainy, tak? I dlatego jeżeli Rumunia miałaby połączyć się z Mołdawią, no uważam, że Mołdawia stoi troszeczkę gorzej niż Rumunia, także Mołdawia na pewno by na tym skorzystała, no ale to porównując do tego, co jest w Rumunii, no to ja nie jestem przekonany, czy to byłaby najlepsza opcja. I ja powiem szczerze, ja tak naprawdę nie badałem tego tematu pod kątem, jak tam te mniejszości społeczne się czują. Czy one poczuwają się do tego, że są, obywatelami Mołdawii czy Rumunami. Naprawdę trudno mi powiedzieć, jeśli chodzi o to, co ludzie mówią na ten temat. Nie? Moim zdaniem to mogłoby się zdarzyć tylko wtedy, jeżeli Mołdawia by została
postawiona w sytuacji takiej, że albo przestaje istnieć, albo zostaje po prostu wchłonięta przez jakieś inne państwo, czyli w tym wypadku przez Rumunię. To, co jest teraz, no ja nie wiem, czy jest, czy będzie, ale obawiam się, że może być taki scenariusz właśnie z Ukrainą, nie? Także No taka ja jest moja ja odpowiedź. ci powiem takie moje spostrzeżenia dwojakie. Nie ukrywajmy jednej rzeczy, że Mołdawia jest najbiedniejszym państwem całej Europy. I taka jest prawda. To jest najbiedniejsze państwo całej Europy. A zatem połączenie się Rumunii z Mołdawią w mojej ocenie byłoby bardzo podobne do połączenia się NRD z RFN-em, prawda? Pamiętajmy o tej historii, gdzie RFN przeklinało na cholerę oczywiście NRD, bo mówiło, że wchłaniając NRD, taki potężny obszar ziemi, tak biedny po ZSRR, oni będą dokładali do tego interesu. I dokładali bardzo Oczywiście, dużo. że dokładali. Pewnie, RFN że po tak. prostu przeklinały jak tylko. Były sytuacje, że nawet Polacy tam jeździli, więc było to coś takiego. Pytanie, czy byłoby to możliwe, wiesz, ja ci powiem moją troszeczkę prowokacyjną teorię. Coś takiego jest możliwe przy jednym założeniu. W mojej ocenie przynajmniej. Jest to możliwe tylko w przypadku rozpadu Unii Europejskiej, dlatego że myśmy już ten temat przerabiali, kiedy stawialiśmy pytanie, czy możliwe jest połączenie Polski i Ukrainy. Są pewne rzeczy, które blokują połączenie, bo wtedy zwiększono by obszar Unii Europejskiej. Tak samo jak Polska by z Ukrainą się połączyła, załóżmy hipotetycznie, tak samo Rumunia, która jest w Unii Europejskiej, co więcej w NATO jest, by wchłonęła Mołdawię. Więc żeby te przepisy przestały istnieć, to musiałaby ta cała śmieszna Unia Europejska sobie jakoś upaść. To jest takie moje, chyba że znów byśmy zrobili z tej Mołdawii jakieś nieszczęsne państwo buforowe, które... Dokładnie. Artur, to miałem powiedzieć, że tutaj strategiczny, jeśli chodzi o strategię, nic nie można wykluczyć. I jeżeli na przykład NATO zostałoby postawione, żeby toczyć wojnę, na przykład, ja mówię, na terenach Słowacji, Polski, czy na przykład Finlandii, Szwecji, bo teraz już też są w NATO, no to co by wybrali? A mogą na przykład przemieścić swoje wojska nad Morze Czarne, tak? Rumunia, Mołdawia, tak? To chyba oczywiste jest, co oni by zrobili, nie? Po to, żeby odwrócić uwagę od siebie. Także ze strategicznego punktu widzenia można naciągnąć prawo, naciągnąć jakieś inne tam zasady, no i po to, żeby po prostu strategicznie coś Wszystko na tym możemy, zyskać, słuchaj, wszystko nie? możemy naciągnąć. Skoro bodajże za rządów PiSu zgłoszono Polskę jako akcję i się okazało, że Polska jest spółką akcyjną na giełdzie, tak? W związku z powyższym żaden z tych urzędów, czy to sądownictwo, czy inne, nie są państwowymi, niezawisłymi urzędami, bo to była potężna afera. Więc wszystko można zrobić, skoro możesz zamknąć ludzi w tym. Ja na przykład, wiesz, oglądam proces Brauna i ja jestem naprawdę pod wrażeniem jednej podstawy. Dzisiaj go wyprosili chyba tam no w ogóle z sali rozpraw, ale ja jestem pod wrażeniem jednej rzeczy, że pokazują publicznie, że tu w sądzie człowiek może po prostu wziąć i słuchaj, tak się wypowiadać i z elokwencją i nikt mu nie przerywa i wszystko. Stary, ja ponad 100 spraw w sądzie miałem, bo swoich miałem 21 spraw, a pozostałe pracując w prokuraturze i różne rzeczy widziałem. I jak pracowałem w prokuraturze, nie ma sprawy, dawano mi się wypowiedzieć, ale jak sprawa dotyczyła mojej osoby, to powiedziano zamknij się gówniarzu i tyle. Po prostu. Naprawdę aż tak źle było? Ale oczywiście, jak ktoś ogląda Annę Marię Wesołowską na przykład w sądzie, że ktoś wyjdzie, się chce wypowiadać, że ma prawo do obrony, to oczywiście masz prawo, ale cię raz, dwa, trzy ukrócą. Raz, dwa, trzy cię ukrócą. Nie ma możliwości, żebyś ty tak długo mówił, jak Braun mówi. Więc wiele rzeczy jest po prostu pod publikę robionych, moim zdaniem. Nie? Dobrze, ale weź pod uwagę to, że Braun jest posłem i go chroni Tak, immunitet poselski. Nie? ale weź pod uwagę to, że wszyscy wobec prawa jesteśmy równi. Nie ma tego, co... Nie ma jednej rzeczy. Poczekaj, nie ma jednej rzeczy, co było w Niemczech, w Prusach. Że w Prusach kiedyś cesarz kłócił się z młynarzem, bo chciał drogę przez jego ziemię przeprowadzić. I młynarz dał cesarza do sądu, Wilhelma, tak? I cesarz przegrał, tak? Z młynarzem w sądzie. I to jest podstawowy przykład, gdzie się podaje niezawisłość sądów.
że nie ma, czy to cesarz, czy to poseł, czy to ktokolwiek inny. Wiesz co, ja jeśli chodzi o tą niezawisłość sądu i o to, co kto może, to jest w myśl tego przysławia, to co wolno wojewodzie, to nie tobie kasztelanie, albo tam są inne To nie końcówki, tobie ale smrodzi, chodzi nie? tutaj, No. dokładnie tak, ale to chodzi o to, że po prostu no, są ludzie równi i równiejsi. No, I ale to też jest nieuczciwe, właśnie, to też jest To nieuczciwe. jest nieuczciwe, ale było tak, niestety jest tak i ja nie wiem, czy tak będzie, czy coś się zmieni. Zresztą wystarczy popatrzeć na to. Ja znowu przywołam tutaj osobę Wojciecha Sumlińskiego, kiedy on był oczerniany, on był pomawiany, jakieś fałszywe oskarżenia zaczęto wysuwać w jego kierunku. On oczywiście się wybronił z tego, ale to on mówił, że to był tak naprawdę łód szczęścia ze względu na to, że kobieta, która zeznawała przeciwko niemu, rozkleiła się w sądzie i po prostu sprawa się rypła i to na tej zasadzie. Ale ja zmierzam do tego, że to, czy sądy są niezawisłe i czy traktują równo wszystkich ludzi, ja powiem szczerze, że wątpię w to, a jako argument teraz jeszcze nie potrafię przywołać danej sprawy, ale mógłbym poszperać i na pewno by się znalazło bardzo wiele rzeczy. Natomiast teraz to, o czym znowu dr Ewa Kurek i Wojciech Sumliński mówią, zostało powołanych w Polsce 11 dystryktów różnych sądów, które będą po prostu zajmowały się sprawami antysemickimi i przestępstwami przeciwko Żydom i ochronie tam życia żydowskiego i tak dalej, nie? No i zobaczymy, w jaki sposób jesteśmy równi, nie, wiesz, względem sądu. Ja tutaj nawet nie chcę przytaczać tego, co się ostatnio właśnie w Izraelu też wydarzyło, co Kneset przeforsował prawo, tak, No ale że wiesz, oni to jest to mogą na samo, co karę ci śmierci. powiem. No ale To wiesz, jest to no samo, ale to co są nie- sądy, bo wiesz, bo jeżeli mówimy o sądach, to proszę bardzo, nie, to jest państwo, które jest podawane jako największa demokracja, najlepsza demokracja, wiesz, Bliskiego Wschodu, bo tak Izrael jest podawany, no i oni mają prawo zabijać tych, którzy nie zgadzają się z nimi, natomiast swoich będą sądzili bardzo delikatnie, nawet za najgorsze przestępstwa. No nie, to jest coś nie tak. Jeśli chodzi o to, Artur, to ja muszę powiedzieć, że zachowuje się tutaj jeszcze namiastkę tego i w Polsce jest coś takiego, że sądy są niezawisłe, dąży się do tego, ale czy każdy jest traktowany równo, no szczerze w to wątpię, wiesz. Tutaj poruszyłeś kwestię akurat... Ale czekaj, do Brauna moglibyśmy wrócić, bo ja ci powiem szczerze, że no moglibyśmy tutaj No to sobie kiedyś wrócić. zrobimy jakiś odcinek. Aha. Sobie zrobimy kiedyś. Dobra. Wiesz, mnie to tylko, Sławek, może osłabia taka rzecz, że kiedyś żeśmy rozmawiali nie o kardynale Rysiu z Krakowa, tylko o rabinie Rysiu, jak ja to nazywam. No nie? Tak. I niestety ostatnio był wywiad z nim w telewizji, który po prostu ręce opadają, bo Rymanowski zadał mu wprost pytanie takiej treści, czy on uważa, że to, co Izrael robi ogólnie, to nie jest to ludobójstwo albo morderstwo i tak dalej i znęcanie się nad innym narodem, chodziło o Palestyńczyków, prawda? I wyobraź sobie, że kardynał Ryś mówi taki tekst, że mówi, on nie będzie się wypowiadał, on czeka ogólnie, żeby Watykan się na ten temat wypowiedział, bo on do końca nie... To po prostu ręce opadają w pewnym No momencie. dobrze, ale to czekaj, chwileczkę, to skoro on czeka, aż Watykan się wypowie, to co? Watykan mu Ale powiedział, żeby to on nie przeczytał potrzeba ten list? Watykanu do tego, wiesz, to nie potrzeba Watykanu do tego, no. Ja wiem, że nie potrzeba, ale to ten list, który on napisał od siebie, czy Watykan mu podsunął? No wiesz, no bo tu trzeba zadać sobie pytanie. No zgadza się, no tutaj możemy sobie, możemy sobie spokojnie popatrzeć, ale powiem ci inną rzecz, słuchaj, ja myślę, że ktoś po prostu robi nas wszystkich bardzo ładnie w trąbę, dlatego że sprzeczne informacje się puszcza się coś takiego, że oczywiście my jesteśmy w ciągłym zagrożeniu ze strony Rosji, która nas zaatakuje, a tymczasem doskonale wiemy, że Rosja ma problem, żeby Kijów zdobyć, tak? Więc Rosja jest na tyle słaba, żeby pokonać Ukrainę, a jest na tyle mocna, żeby zaatakować NATO, no nie? I wiesz, im bardziej wypływają afery korupcyjne na Ukrainie, tym zawsze Załęski zaczyna brać i straszyć ogólnie, że teraz właśnie od strony Białorusi coś się takiego zdarzy. Zresztą w tym tygodniu NABU podało i inni, że Zachód ma dosyć Załęskiego i że
mają aresztować Załęskiego i jego żonę Jelienę, prawda? Co też jest ciekawe, do tego jeszcze sobie przejdziemy. Dlatego Załęski też wydał tam instrukcje na temat ochrony swojej małżonki, ale to jest, powiem Ci szczerze, ciekawe, bo ja akurat sobie Arturze, czekaj chwilkę, bo jeszcze zatrzymajmy się przy tym zagrożeniu od strony Rosji. Moja żona Wioleta, ona jest Łotyszką, to znaczy ona była wychowana na Łotwie, ona była urodzona na Łotwie, a ona jest Polką tak naprawdę, bo ona chodziła do polskiej szkoły, później chodziła w Warszawie na uniwersytet, tam uczęszczała, także ona mówi, nawet nigdy nie rozpoznał, że ona jest obcokrajowcem, bo ma taki akcent doskonały wręcz, nie? W każdym razie, ona mówiła mi coś takiego, że jej rodzina, no i moja też, jak to od strony żony, wyobraź sobie, że teraz na Łotwie przygotowuje się dzieci na wypadek wojny. Dlatego ja tak zastanawiam się, czy to nie jest czasami pornografia strachu, czy to jest po prostu coś, co się wymusza na ludziach. Strach tak sam, jaki miał miejsce w 2020 roku, że okropny wirus przyleci jakoś tam, przez powietrze przejdzie i cię zabije, także musisz robić wszystko to, co ci się mówi. I dokładnie tak samo teraz odbywają się pewne rzeczy i ja muszę powiedzieć, że wiesz, że uważam, że to jest troszeczkę na wyrost, nie? Nawet Oczywiście. nie troszeczkę, to jest bardzo na wyrost. Dlatego, że tak jak mówisz, Rosja ma duży problem, żeby Kijów zająć, a gdzie Rosja miałaby myśleć Leszek Miller powiedział, to też Leszek Miller, o jak tym, jej żeby powiedzieli, atakować inne państwa. tak, jak nie? Leszek Miller też powiedział swego czasu, że powiedzieli mu, że Rosja ma zaatakować Polskę, on mówi, o której godzinie, nie? No bo wiesz, to bądźmy realistami, bo to jest taki pewien paradoks, że i to wydaje mi się, że to jest taki jeden z najciekawszych przykładów współczesnej, bym powiedział, wojny informacyjnej i psychologii politycznej, bo problem polega na tym, że większość społeczeństwa dostaje, bym powiedział, bardzo uproszczone takie komunikaty, no bo w mediach zachodnich przez ostatnie lata równolegle funkcjonowały dwa takie obrazy, bym powiedział, Rosji. Pierwszy obraz to było to, że Rosja jest niekompetentna, czyli ma stare czołgi, jest gigantyczne straty, no nieudana ofensywa na Kijów, jeszcze ten Prigorzyn tam się zbuntował, jeszcze ma masę sankcji, które mają tak naprawdę zniszczyć tą Rosję, czyli ogólnie ten pierwszy obraz to był, że Rosja jest niekompetentna, ale drugi obraz był, że Rosja stanowi takie, bym powiedział, egzystencjalne zagrożenie, bo może napaść na NATO, prowadzi sabotaż w Europie, destabilizuje wybory, zbroi się szybciej niż Zachód. No, inna sprawa, że wiemy, że Niemcy w ogóle się nie zbroiły, tak? I że Niemcy w ogóle armii nie wystawią, bo jakby teraz bronię rozdali, to by masie muzułmanów musieli rozdać, nie? No i dla przeciętnego człowieka, powiedziałbym, to brzmi troszeczkę tak jak taka sprzeczność, bo człowiek sobie zadaje pytanie, czy ta Rosja jest w ogóle silna, czy ona jest słaba, tak? Ja bym powiedział coś takiego, jak się zastanawiałem, że Rosja jest jednocześnie słabsza niż zakładano, ale groźniejsza, nie chciano po prostu wierzyć w to, no nie? Bo wydaje mi się, że największy błąd Zachodu sprzed 2022 roku to jest taki, że dawniej istniał bardzo duży mit armii rosyjskiej, bo mamy Syrię, Gruzję, Krym, parady wojskowe, nowe rakiety, propagandę Kremla i tam próbowano stworzyć obraz, że tam w sumie tak jak wojna na Ukrainie obnażyła armię rosyjską, tak samo Iran obnażył armię amerykańską, w mojej ocenie, o czym już też zresztą mówiliśmy, no nie? Oczywiście. Bo tak naprawdę ta wojna przede wszystkim wzięła i obnażyła korupcję tej armii, kradzieże z tego budżetu wojskowego. Kiedyś była taka fajna jazda, że po prostu, powiem Ci szczerze, gdzieś tam w kręgu tego podbiegunowego jakieś chyba 2 czy 3 okręty podwodne zniknęły, no nie? To też było dość ciekawe, bo zniknęły i nikt po prostu nie wiedział i zrobiono po prostu akt, że gdzieś tam zginęły i huk, nie? Po prostu, nie? Potem się okazało, że jakiś koleś mafiozo kolumbijski nimi operował, no nie? Proszę bardzo. Także wiesz, wiadomo, co my tu mówimy, że ktoś chce ukraść parę złotych, tutaj znikają okręty albo wiesz, nie? I dosyć też ciekawie to tam jakoś wygląda, no nie? No widzisz. Artur, jeśli chodzi o to, pozwól, że skomentuję. Dobrze wiesz, że Izrael teoretycznie nie powinien mieć broni atomowej, a ją ma. Tak. W jaki sposób wszedł w posiadanie broni atomowej? Otóż, i ja badałem ten temat, te źródła wydają się wiarygodne. Otóż miało to miejsce w latach 60., 50., 60. poprzedniego stulecia oczywiście.
nie pamiętam, to był 60 który rok, wzbogacony uran płynął do Włoch przez Morze Śródziemne oczywiście i w momencie, kiedy minął Gibraltar i dopływał, był między Włochami a Afryką, to wyobraź to sobie, że dwa okręty plus okręty podwodne zatrzymały cały ten transport i po prostu ukradły ten wzbogacony uran. Oczywiście były to jednostki izraelskie, które w ten sposób przejęły ten uran, a technologie ponoć, i to ja mówię, też widziałem w internecie, na ile wiarygodne są te informacje, tego nie wiem, technologia została po prostu wykradziona. I tyle. I Iran po prostu stworzył swoją bombę atomową, ma swoje jednostki, te głowice nuklearne mają praktycznie we wszystkich łodziach podwodnych i na wszystkich swoich okrętach, tam gdzie da się to umieścić. No i w ten sposób to się odbywa. Dlatego też ja zmierzam do tego, że jeżeli masz pieniądze, to masz wszystko. Pieniądz rządzi światem i niestety, ale w ten sposób to się odbywa. Za odpowiednią ilość pieniędzy kupisz sobie dosłownie wszystko, tam już pomijając, że miłości nie kupisz i tam innych tych dobra, okej. Są pewne rzeczy emocjonalne, których nie można kupić, jednakże jeśli chodzi o sprawy materialne, a żyjemy w świecie materialnym, można kupić praktycznie wszystko za pieniądze. Nie? Dlatego też, wiesz, tak długo jak jest popyt, tak długo będzie podaż i tak długo ludzie będą kombinowali, żeby zarobić na tym. Nie? Ja powtarzam jeszcze raz, największym rakiem, który toczy naszą ziemię, nasze społeczeństwa, wszystkie społeczeństwa, to jest po prostu system finansowy. System, który jest oparty na konsumpcjonizmie. Nie? Czym więcej konsumujesz, tym więcej masz. Nie, coś takiego nie działa. No i niestety tutaj widzimy, nie, że tak to się odbywa. No dobrze, wiesz, Arturze. No wiesz, zobacz, że się niektórzy by sobie zadawali pytanie, dlaczego Rosja w ogóle nie upadła, no nie, no bo w 2022 roku to wielu ekspertów przewidywało, że będzie rozpad systemu Putina, że będzie kryzys społeczny, butelit, jakieś tam różne baśnie Tysiąca jednej nocy opowiadano, ale wiesz co, patrz, Rosja jest, co by nie mówić, gigantem surowcowym, bym powiedział, bo ona nadal sprzedaje Oczywiście ropę, gaz, metale, uran, nawozy, zboże. No i tego kraju nie da się wyłączyć, to tylko wiesz, no idioci powiedzą, że od Rosji nie będziemy kupowali ropy, ale kupujemy od Indii, a Indie sprowadzają z Rosji, no albo inne bzdury, nie? Tego typu. Poza tym te sankcje nie były kompletnie absolutne, bo Rosja, wiesz, ona ma po swojej stronie Iran, ma po swojej stronie Chiny, ma po swojej stronie Indie, więc tak naprawdę to tam nic nie robi, musiałbyś nałożyć sankcje na te wszystkie państwa, nie? Bo Indie kupują rosyjską ropę, Chiny w ogóle zwiększyły handel z Rosją, Turcja stała się w ogóle, żeby było ciekawiej, pośrednikiem, żeby było, Emiraty, co by było powiedzieć więcej, pomagają finansowo Rosji, no i w ogóle tak naprawdę wiele tych po prostu rzeczy trafia przez państwa trzecie, tak? Poza tym pamiętajmy, co w czasie II wojny światowej, dlaczego Niemcy przed II wojną światową tak szybko poszły do przodu? Bo przestawiły cały przemysł na zbrojenia, tak? I Rosja też przestawiła na zbrojenia, no i teraz widzimy, że wiesz, no tak, tylko że wiesz, to jest, Artur, bomba z opóźnionym zapłonem, dlatego że jeżeli produkujesz machinę wojenną, to ty nie produkujesz, te dobra wszystkie, które wyprodukujesz, to po prostu wysadzisz w powietrze w momencie, w sekundę. I nawet w ułamku sekundy. I z tego też powodu to nie jest coś, na czym korzysta społeczeństwo. Nie jest to coś, co przysparza bogactwa całemu państwu. Jest to coś, jest to narzędzie, które może zostać wykorzystane, żeby zagarnąć nowe ziemie, zagarnąć nowe surowce. Jednakże na krótką metę być może tak, jeżeli państwo musi się bronić, albo jeżeli atakuje, tak jak to Rosja zdecydowała. Natomiast na długą metę, no nie sądzę, żeby, wiesz, ktokolwiek to, wiesz, wytrzymał. Zresztą dobrze wiesz, że w Niemczech to miało miejsce troszeczkę inaczej, ze względu na to, że Niemcy wzięły przegigantyczną pożyczkę, jak na tamte czasy, bo to było, ja nie pamiętam, czy 100 czy 200 miliardów marek wtedy na tą wojnę, na cały ten przemysł. To były naprawdę grube pieniądze, to są niewyobrażalne pieniądze, jeżeli mielibyśmy wliczyć w to inflację i wartość realną tego pieniądza, to by były przegigantyczne pieniądze. No i dlatego Niemcy po prostu później przez całe dziesięciolecia spłacały tą pożyczkę i plus jeszcze rekompensata, którą musiały wypłacać tam wszystkim państwom poza Polską. Tak.
No wiesz, no, w wiadomo, interesie Polski było, żeby ale wojna wybuchła z jednej prostej przyczyny. Polska była tak zadłużona w 1939 roku, że gdyby nie wybuchła wojna, to wówczas Polska by po prostu skapitulowała zbankrutowała. finansowo, ogólnie rzecz biorąc. Tak, to było w dwudziestoleciu międzywojennym. Ale wiesz, ja ci chcę jeszcze powiedzieć taką jedną rzecz, bo widzisz, tutaj straszy się ciągle ludzi, tak samo jak się straszyło w czasie pseudopandemii, że myśli się kategoriami, a co jeśli, a jaki będzie najgorszy scenariusz. Widzisz, ja ostatnio oglądałem film z Lwowa, gdzie Mhm. puszczano sygnał dotyczący nalotu lotniczego. Stary, tam się na mieście nic nie działo. Ci ludzie mają już to w dupie, głęboko w dupie, oni już do tego przywykli, że nic się nie dzieje. Chyba oni zaczną reagować, jak bomba zacznie lecieć, rozumiesz, nie? Rozumiem. E, Wiesz co? To jest spójne z tym, co inni ludzie mówią, ze względu na to, że. Słuchaj, nie oszukujmy się. Rozmawialiśmy na temat tego systemu finansowego i całej tej ekonomii państwa w kilku Znaczy, ja chcę odcinkach, tylko kilka powiedzieć jedną odcinków rzecz, temu, nie? Sławku, że im Aha. kłamstwo trwa dłużej, tym przestaje być wiarygodne. Tak samo jak było z pseudopandemią. A Nic nie tak, zabije człowieka, który 3 lata chodzi w jednej maseczce, tak? Po prostu, no. I do tego jeszcze pożyczył ją od kolegi, nie? No. albo znalazł na ulicy, nie? No, więc wiesz, więc nic takiego gościa już nie zabije, więc im dłużej kłamstwo funkcjonowało, tak samo jak i z tymi nalotami przeciwlotniczymi, im kłamstwo, wiesz, dłużej funkcjonowało, tym ludzie się uodpornili na to, no nie? Wiesz co, uodpornili się. Tutaj będzie troszeczkę inaczej, bo moim zdaniem, widzisz, sprawa pandemii to jest nawet nie zawsze stan wyjątkowy. Natomiast jeśli chodzi o stan wojenny, to na to są już odpowiednie paragrafy, przepisy i to są takie przepisy, które niestety, ale będą wymuszały na ludziach posłuszeństwo i to ślepe posłuszeństwo, bo jeżeli nie, to grożą bardzo poważne sankcje. I ja przypuszczam, że dlatego właśnie dąży się do tego, dlatego że pandemia miała w jakiś sposób ukrócić wolność ludzi. Nie udało się to, no i ja spodziewałem się, że w kolejnym kroku zostanie wprowadzony stan wyjątkowy. Wtedy jeszcze nie myślałem o tym, że będzie po prostu Rosja zaatakuje Ukrainę, bo to było jakoś w 2021 roku. Później, dopiero pod koniec 2021 roku, jak te wojska zaczęły się tam gromadzić, nie, i na początku 2022, no to wtedy już tak zacząłem przecierać oczy ze zdumienia, bo wszystko dążyło w tym kierunku i wtedy przemknęło mi przez myśl, że żeby po prostu ludzi postawić do pionu, no to niestety trzeba będzie wprowadzić stan wyjątkowy. Nie wyjątkowy, tylko wojenny. I odnoszę wrażenie, że właśnie do tego się dąży. Tylko, że wiesz, czego ja jeszcze nie rozumiem Mhm. tutaj. Ja nie rozumiem tego większego obrazu, bo tutaj się troszeczkę gubię, jeśli chodzi o to, po co to wszystko. Dlaczego? W jakim celu? Dlatego, że żeby wywołać wojnę totalną, czyli taką globalną, jak była światową oczywiście, nie, jak miała to miejsce tam w 14 roku, później w 39 roku, czy to o to chodzi, czy to chodzi o coś innego? Dlatego, że wiemy, że za każdą wojną stoi jakaś znacznie głębsza i daleko sięgająca agenda, niż tylko po prostu mordowanie ludzi, nie? Tego jeszcze nie wiem, ale ja zbadam ten temat i zastanowię się nad tym, ze względu na to, że ja jeżeli miałbym tutaj typować, to tak jak mówię i mówiłem, że to jest system ekonomiczny, który upada i który po prostu broni się w ten sposób, że no niestety w czasie wojny zapomina się wiele rzeczy przepadnie i po prostu nie będzie dowodów na to i ten system będzie mógł w jakiś sposób przetrwać No najgorsze wiesz, chwile, nie? wojna przykryje wszelkie machloje, to jest moje zdanie, nie? Dokładnie tak. Wojna Tak, przykryje dokładnie wszelkie tak. machloje. Wiesz Mhm. co? Ja ci powiem jeszcze Mhm. jedną rzecz. I tak wielu ekspertów uważa taką rzecz, bo ten temat będziemy powoli kończyć. Wielu ekspertów i tak uważa, że Rosja nie ma potencjału na to, żeby okupować, załóżmy, Europę, albo w ogóle wojna z Europą dla Rosji to byłaby katastrofa. Tylko oczywiście można to robić w inny sposób. Sabotaże, cyberataki, jakieś wojny hybrydowe, jakieś Oczywiście. prowokacje graniczne. No możliwości jest tak naprawdę wiele. Mi się wydaje, że w chwili obecnej największym problemem Zachodu jest to, że Zachód sobie smacznie spał, bo tutaj byli Amerykanie, tak?
I w związku z tym, natomiast w momencie, kiedy Trump zaczyna wycofywać wojska z Europy, to zaczyna się już ciepło w majciochach robić po prostu, bo po prostu trzeba. Ja dlatego daję ten przykład, bo widzisz, ja sobie jak studiowałem w Warszawie, to przez 6 lat mieszkałem, moim sąsiadem był Pershing, no nie? Andrzej Kolikowski, nie? W Ożarowie Mazowieckim. I wiesz, i powiem Ci szczerze, że Ożarów Mazowiecki był najwspanialszym miastem. Tam nigdy nic nie ginęło. Jeżeli tobie zginął samochód, ci ludzie szli do Andrzejka i ten samochód wracał zatankowany. Tam nie było dyskusji. Policja nie miała nic do roboty. Problem się zaczął w momencie, kiedy odstrzelono w Zakopanem Kolikowskiego, czyli Pershinga, i wtedy w Majciochach policja zaczęła mieć ciepło. Bo jak zaczęła, wiesz, mafia wchodzić, no to zaczynają się niebezpieczne rzeczy. A tak to oni się spali. I podobnie jest w tej chwili z Europą, gdzie Europa Zachodnia sobie spała, bo Amerykanie są, tak? Natomiast Amerykanie sobie wychodzą z tego tematu i tu pytanie, co dalej? Bo mówię, Niemcy nie za bardzo mają ochotę, widzisz, zbroić swoich muzułmanów, tak? W związku z powyższym oni by woleli, żeby za nich walczyli albo Ukraińcy, albo Polacy, tak? No bądźmy też realistami. Dobrze. To się wydaje mi, że to jest największy problem Zachodu w chwili obecnej, nie? Wiesz co, możesz mieć tutaj rację ze względu na to, choćby ten program SAFE, który stanowi o tym, że po prostu Polska zaciąga pożyczkę. Oczywiście to, co było do przewidzenia w ciągu ostatniego tygodnia, ja mówię, nagrywamy, dzisiaj jest 22 maja, my nagrywaliśmy 15 maja, tydzień temu, i w ciągu tego tygodnia już podniosły się głosy, no jednak rzeczywiście ta pożyczka SAFE będzie droższa niż zakładano początkowo. No proszę bardzo, no kurczę, wiesz co, ja nie chcę tu przeklinać, ale no Ale to było każdy do wiedział, przewidzenia. no. No oczywiście, że tak. No przecież to nie trzeba geniusza, żeby o tym wiedzieć, wiesz, no. żeby wiesz, przewidzieć coś takiego, nie? Jeżeli w ciemno podpisujesz papiery, to ktoś narzuci ci takie odsetki, jakie będzie chciał. W każdym razie zmierzam do tego, że bardzo wiele z tych firm, i broni, które Polska chce pozyskać, no Polska nie jest w stanie tego wyprodukować samemu. Ale No oczywiście, to co nawet zrobi? polskie Będzie firmy musiała- nie dotrzymają Oczywiście. terminów. Oczywiście to jest po pierwsze, a po drugie nie jest w stanie tego zrobić, dlatego że my nie mamy takich fabryk, nie mamy takiej technologii. No i gdzie to kupimy? Kupimy w Szwajcarii, u Niemców, kupimy we Francji, kupimy w innych państwach, tak? I te państwa nabiją sobie, jakoś podreperują sobie gospodarkę. Dlatego to, co mówisz, że Niemcy najchętniej walczyłyby rękami Polaków czy Ukraińców, tak, ja też się z tym zgodzę i może dojść do czegoś takiego, a my jako Polska będziemy musieli uważać, żeby do czegoś takiego nie doszło, nie? Tutaj wspomniałeś jeszcze o Trumpie. Ja krótko tylko tu jeszcze powiem jedną ciekawostkę. To jest ten artykuł, który tobie wysłałem, a mianowicie Trump i jego bliscy z dożywotnim immunitetem. Opublikowano dokument. To jest z 20 maja, czyli 2 dni temu. Możecie sobie sprawdzić na Interi. I ten artykuł mówi coś takiego, nagłówek tylko. Departament Sprawiedliwości USA przyznał Donaldowi Trumpowi i jego rodzinie i firmom dożywotni immunitet przed badaniem ewentualnych nieprawidłowości podatkowych. Ludzie, uwierzycie w to? Uwierzycie w to? Wyobraźcie to sobie, ja tak jak ci napisałem, no kiedyś mafia zamykała się tam w jakichś tam okręgach Włoch, teraz natomiast jest to mafia globalna. No wychodzi jeden facet, pajac, bo dla mnie to on jest klaunem niestety, no i wychodzi taki facet, i on będzie miał immunitet, żeby nie prowadzono żadnych dochodzeń w związku z jakimiś nieprawidłowościami podatkowymi. To przecież, wiesz, co mi to przypomina? Mi to przypomina troszeczkę coś takiego, że on wie, że bardzo dużo nabroił, on wie, że prywatnie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, nawet jeśli chodzi o decyzje, które podejmował na szczeblu administracyjnym, i dlatego się boi. A ponieważ u niego jest z czego ściągać, no to on zdaje sobie sprawę, że on może naprawdę cały ten majątek ciężko wypracowany, czy lekko wypracowany, nie wiem, ale może po prostu stracić, nie? I dochodzi do takiej sytuacji. No mafia teraz wchodzi po prostu na całkiem inny poziom. I to jest naprawdę, no dla mnie to jest, wiesz co, oburzające i ja nie nazwę tego po imieniu, bo nie chcę się tutaj wyrażać. Sekundkę Dochodzi do daj mi. sytuacji.
Sekundkę daj mi, Jasna dlatego sprawa. tu nie ma problemu, bo ja muszę tutaj, ktoś mi się sekundkę dobija. Wy poczekajcie sekundkę, nie ma problemu i zaraz jestem. Poczekamy na Artura. Ja jeszcze wam powiem z takich ciekawostek, jeśli chodzi o Trumpa. Ja, tak jak mówię, w momencie, kiedy zajmowałem się kosmicznym ujawnieniem, ja miałem troszeczkę inne zdanie na temat tego Donalda Trumpa. I wydawało mi się, że no, może coś z tego być. Z tym, że ja wtedy patrzyłem na to przez pryzmat UFO i ufologii. No a teraz niestety wszystkie te sprawy ufologiczne ja troszeczkę odstawiłem na tor boczny ze względu na to, że odnoszę wrażenie i ja mam mocne argumenty, na ten temat będziemy mogli porozmawiać kiedy indziej, mam mocne argumenty, żeby twierdzić, że ufologia i te zjawiska, one zostały wysunięte po to, żeby jest to niejako eksperyment społeczny. Takim samym eksperymentem był ten COVID i takimi samymi eksperymentami są choćby te media społecznościowe i inne rzeczy, które zaprzątają naszą uwagę. No widzisz, a ja właśnie Dobrze, chciałbym witam sobie... Arturze. Ja w 2 punktach chciałbym przenieść się do Trumpu, bo ten tydzień był bardzo ciekawy. Powiem Ci szczerze, ja mam wrażenie, że Chiny rozgrywają sobie karty tak jak chcą. Czekaj, Artur, Dlaczego? ja tylko się wytłumaczę, jeszcze ja się wytłumaczę przed naszymi widzami. Słuchajcie, u nas zdarzył się cud, jest u nas naprawdę upały są, jest tak gorąco, że ze mnie się leje. I dlatego muszę się wycierać co chwilę, przepraszam. No, słuchaj, ten tydzień był bardzo ciekawy, jeśli chodzi o Trumpa, o Chiny. Dlaczego? Dlatego, że to jest taki bardzo ciekawy, ja mi się wydaje, że Chiny rozgrywają karty jak tylko chcą, bo to jest taki dosyć ciekawy moment geopolityczny, bo w ciągu kilku dni w Pekinie najpierw pojawił się Donald Trump, a zaraz potem pojawił się Władimir Putin. Tak? Oczywiście. No i wielu analityków w ogóle uważa, że Xi Jinping celowo zorganizował taką, bym powiedział, dyplomatyczną choreografię, żeby światu pokazać, że to Pekin jest tym centrum globalnej gry, no nie? No bo tutaj jeśli chodzi, można by Ale się tak to zastanawiać, wygląda, o co tak Artur. naprawdę chodziło w przypadku tych interesów Trumpa z Xi Jinpingiem. No tam te interesy gospodarcze, Boeingi, cła, soja, technologie, to niby oficjalnie o to wygląda. W ogóle wydaje mi się, że Trumpowi chyba zależało, żeby jakoś pokazać po tej bo dla mnie jest to przegrana z Iranem, no nie? Ale chodziło o to, żeby pokazać jakieś tam sukcesy ekonomiczne, które posiadają Stany Zjednoczone. No i dlatego też oczywiście ta wizyta Trumpa była w takim elitarnym miejscu Zhonghai, nie? To jest taki elegancki kompleks chińskich władz. Tam to wszystko było, ale szczerze mówiąc, nie wiem ile to jest prawdy, ale tych sukcesów, pomimo tej ogromnej oprawy i tej ceremonii, to tych sukcesów nie za wiele było, nie? Jeśli chodzi o Trumpa. Natomiast jeśli chodzi o Putina, no to tutaj bym powiedział, że bardziej chodziło o taki strategiczny sojusz, nie? No bo Putin przyjechał kilka dni później i tutaj bardziej chodziło o takie strategiczne partnerstwo. Podpisano około podobno 20 umów. Bardzo długie oświadczenie geopolityczne. W ogóle, co więcej, ostatnio przeczytałem, że mieszkańcy Irkucka, którzy tam miały być przeprowadzane różnej maści budowy i tak dalej przez firmy chińskie, to oni powiedzieli, że nawet są skłonni uczyć się chińskiego. Byleby Chińczycy to po prostu w Irkucku i w tych innych miejscach na Syberii po prostu wybudowali. To jest też bardzo ciekawe, bo to z oficjalnych źródeł rosyjskich takie coś, wiesz, wyszło, no nie? Tutaj wiesz, Ale czekaj, no ale przecież tam najważniejsza rzecz tych wszystkich umów nie doszła do skutku, bo oni mieli, Putin liczył na to, że wybuduje ten rurociąg Syberia 2, jeśli się nie mylę, tak, i Chiny nie zgodziły się na coś takiego i no muszę powiedzieć, że to dla mnie to jest duża niespodzianka, dlatego że teraz popatrzmy na to. Chinom odcięto kurek, jeśli chodzi o Wenezuelę. Nie mają już tam dostępu. Kilkanaście czy kilkadziesiąt tam jeszcze tych transportowców wypływa z tej cieśniny Ormus. Ja to śledzę na bieżąco. W ostatnim dniu tam, czy dniach wypłynęło ich chyba 35.
to wiadomo, jest tam kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ton, czy milionów ton tej ropy, no to dobra, Chiny na jakiś czas zaspokoją swoją tam potrzebę, zapotrzebowanie, tak? No ale jeśli chodzi o Wenezuelę, gdzie ta ropa była naprawdę tania, no to oni nie mają tak jakby czym to zastąpić. I ja się zastanawiam, dlaczego nie został podpisany, nie została podpisana ta umowa właśnie na budowę tego rurociągu, ropociągu właśnie z Syberii, nie? To mnie zastanawia, naprawdę, Dlatego, że zwróć uwagę, najpierw był Putin i kolejność tutaj też nie jest przypadkowa. Przepraszam, najpierw był Trump, a później był Putin. I zwróć uwagę, że skoro Xi Jinping nie podpisał umowy z Rosją, no to Trump musiał użyć jakichś bardzo mocnych, argumentów, nie? Dlatego, że że teraz to Chiny mogły tą ropę dostać od Rosji za grosze. Naprawdę, wykorzystać sytuację, tak niekorzystną sytuację, w której znajduje się Rosja, że naprawdę mogliby ją naprawdę za grosze, uzyskać. Dlaczego oni tego nie zrobili? To mnie zastanawia, nie? No to jest, ciekawe. Tutaj wydaje mi się, że bardziej istotną sprawą jest to, że widzisz, ten, który idzie później na te rozmowy, jest w dużo lepszej sytuacji, dlatego że wie, co się wydarzyło wcześniej. Bądźmy też realistami, nie? On wie, co się wydarzyło wcześniej. W mojej ocenie to jest tak, że to nie był między Rosją a Chinami. Artur, chyba że ten pierwszy ma takie argumenty, które są nie do przebicia, nie? No. Ale ale mi się wydaje, że to nie był zwykły biznes. To było takie pokazanie światu, że powstaje alternatywny blok dla Zachodu. I w ogóle największą ciekawostką Xi Jinpinga jest to, że on gra w mojej ocenie na dwa fortepiany, no nie? No bo on próbuje robić coś bardzo trudnego, dlatego że chce handlować ze Stanami, a jednocześnie utrzymywać strategiczny sojusz z Rosją, no nie? Ale Chiny nie mają innego wyjścia i to jest oczywiste. One nie mają innego wyjścia, dlatego że słabością Chin jest ich ekonomia. Paradoksalnie, to, że one są takie mocne, to jest ich słabością. Jeżeli się okaże, że któraś ze stron odpadnie, czy to strona wschodnia, czy zachodnia, to one stracą prawie połowę swojego dochodu. Jeżeli stracą połowę swojego dochodu, to już będzie naprawdę duża porażka. Musimy pamiętać, że w Chiny to nie jest państwo, które jest państwem pod, rozumiesz, szyldem jakiegoś tam gołąbka pokoju, baranka pokoju, tylko no niestety, ale tam też były bardzo krwawe rewolucje i trzeba pamiętać o tym. I jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, w której ludzie nie będą mieli co do garka włożyć, to tylko czekać, aż będzie, rewolucja jakaś, nie? Dlatego Chiny tak naprawdę nie są wcale w ciekawej sytuacji, jeśli chodzi o tą całą sytuację, tych wojen wszystkich, ale muszę powiedzieć, jestem pełen podziwu, że one potrafią tak, lawirować, dyplomatycznie. No pewnie, bo zobacz, naprawdę że jestem pełen podziwu. W tym całym interesie Trump dostał wielki ceremoniał, natomiast Putin dostał realne dokumenty strategiczne. Ja przeglądałem strony Reutersa i Reuters wręcz napisał, że ta relacje Pekin-Moskwa wyglądają dzisiaj znacznie głębiej i bardziej ideologicznie niż te relacje Pekin-Waszyngton. To jest po pierwsze. Jedną rzecz nie da się ukryć w mojej ocenie, że Rosja coraz bardziej uzależnia się od Chin, prawda? I to jest chyba jedna z największych zmian XXI wieku, no bo po wojnie tej rosyjsko-ukraińskiej Rosja utraciła dużą część rynku europejskiego i została objęta sankcjami, tak? Natomiast dzisiaj Chiny kupują rosyjską ropę, rosyjski gaz, dostarczają Rosjanom technologię, pomagają Rosji utrzymać handel międzynarodowy, a jednocześnie Pekin daje Moskwie, nie daje Moskwie tak naprawdę wszystkiego, tylko trzymają tak jakby na sznurku. No weźmy sobie taki prosty przykład. Jest taki rurociąg, tak jak tutaj u nas w Europie był Nord Stream 1 i 2, no nie? No to w Azji zrobiono taki gazociąg, który się nazywa Power of Siberia 2, prawda? No i szczerze mówiąc, Putin bardzo chciał tą inwestycję jakoś domknąć tą gigantyczną umowę gazową podczas tej wizyty. I co ciekawe, Xi Jinping w ogóle tego nie podpisał. To też jest ciekawe. Właśnie to jest to, o czym ja mówię, tak. Pytanie, pytanie po prostu dlaczego? No, mi się wydaje, że Chiny wiedzą, że Rosja nie ma chyba zbyt wielu alternatyw
i dlatego Chiny mogą te warunki dyktować, tak? I to pokazuje, Tam jest że... jeszcze jedna rzecz. Artur, jest jedna rzecz, Kuba, o której będziemy mówili za chwilę, ale to jest Kuba. bardzo ważne. Kuba, To jest tak. bardzo, bardzo ważne. Jest jeszcze, znaczy tych rzeczy jest więcej. Ja ci powiem tylko jeszcze taką rzecz dosyć ciekawą, że 20 lat temu było to nie do przemyślenia, ale jest jeszcze jeden ciekawy temat, owiany tajemnicą. Podczas tej wizyty Trumpa w Pekinie, w mojej ocenie, ten magiczny temat nazywa się Tajwan, no nie? Bo w tle tych wszystkich rozmaitych rozmów w Pekinie przewijał się właśnie Tajwan. No i oczywiście Pekin uważa przecież Tajwan za zbuntowaną prowincję, a Stany Zjednoczone wspierają nadal militarnie Tajwan, nie? Tutaj... I dlatego mogło dojść do sytuacji w takiej, o której wiesz, ja wspominałem, że ten pierwszy, który zasiadł do stołu, miał argument nie do przebicia i Ameryka mogła, ja nie wiem czy tak było, mogła na przykład wykroić sobie takiego deala. My odczepiamy się od Tajwanu, a wy się odczepiacie od Kuby. Wiemy, że Rosja będzie chciała ratować Kubę, ale nas to nie obchodzi. My sobie z Rosją poradzimy. Tak długo, jak wy nie będziecie ingerowali w to, my zostawiamy wam Tajwan i proszę bardzo, deal, deal. I ja odnoszę wrażenie, że do czegoś takiego doszło. Dlatego, że Kuba, pamiętajmy, już w latach 60., w zeszłym stuleciu, no tam była ta poruta cała w tej Zatoce Świń, gdzie wiadomo, że dokładnie, Ameryka chciała przejąć, przecież chciała obalić cały ten rząd komunistyczny. Nie udało się to. To była nie dość, że porażka, ale upokorzenie dla Ameryki tak naprawdę. No i wiemy, co się później stało. Nie? Teraz Ameryka stanęła przed niepowtarzalną szansą, żeby przejąć Kubę i praktycznie wszystkie wyspy na Morzu Karaibskim, wszystkie, aż po Wenezuelę, będą podporządkowane Ameryce. Tak? I ja odnoszę wrażenie, że to tak naprawdę o to chodziło tutaj. To tam, wiesz, te rurociągi, sprzedaż ropy, to jest jeszcze inna sprawa, to jest poboczna sprawa, ale Tajwan, wchłonięcie Tajwanu przez Chiny, ja uważam, że to jest priorytet i to najważniejszy priorytet dla Xi Jinpinga. No nie wiem, słuchaj, takie, nie ukrywam, że to, Chiny chcą zostać tym przychodzi na nowym myśl. centrum świata, nie? Tak, zdecydowanie. Oni chcą zostać tym nowym centrum świata, centrum dyplomacji, finansów, handlu, bo sam fakt, że Trump i Putin tam przyjeżdżają, pokazuje, że właśnie wszyscy powinni przyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych. To, o co zabiegał ogólnie Załęski, który próbował z Ukrainy zrobić, wiesz, centrum świata, że cały świat miał jeździć na Ukrainę. Nie to Ukraina prosi i jedzie, tylko wszyscy mają jechać na Ukrainę i skamleć, nie? I w zębach przynosić mu to, co on chce, nie? No właśnie o to chodzi, no nie? I to mi się wydaje, że to też miało taki cel. To jest takie bardzo symboliczne, że oczywiście Waszyngton ma nadal największą siłę militarną, ale Pekin chce być tym centrum ekonomii, centrum negocjacji. No i wielu w ogóle, tak czytałem, analityków uważa, że świat coraz bardziej przechodzi z tego układu, bym powiedział, jednobiegunowego, bo w tym układzie jednobiegunowym były Stany Zjednoczone, do takiego, o tym kiedyś żeśmy rozmawiali, do takiego trójkąta mocarstw, czyli Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, nie? Że ten świat ma być podzielony, gdzie w tym trójkącie, nazwijmy to, Chiny stają się coraz silniejsze. Ale jeszcze, wiesz co, mam na zakończenie jeden temat, bardzo ciekawy, dlatego że, Proszę moi bardzo. drodzy, my go sobie nagrywamy, nasze dzisiejsze spotkanie w piątek. To będzie puszczone, moi drodzy, w niedzielę. Po drodze mamy jeszcze sobotę i jutro ma się wydarzyć bardzo ciekawa rzecz. Zobaczymy, czy się wydarzy, czy nie. Będziecie mogli to skomentować w niedzielę, jak będziecie odsłuchiwać. O co mi chodzi głównie? No, ma nastąpić atak Stanów Zjednoczonych jutro. Stanów Zjednoczonych, Izraela i Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Iran. Właśnie jutro albo w niedzielę ten atak miał nastąpić. Po co? Po to, żeby po prostu dolara amerykańskiego wynieść jakoś tam na wyżyny w stosunku do euro. No, jest to tak, że Stany Zjednoczone tracą tą cierpliwość do Iranu i chcą sobie razem z Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi jakoś przygotować coś, żeby dolar poszedł troszeczkę w górę. Zresztą na ten temat się wypowiadał troszeczkę Trump, to bądźmy też realistami. No tutaj chodziło też o te rynki długu, różnych kwestiach, bo dla rynków ten scenariusz, bym powiedział, tej wyraźnej eskalacji mógłby oznaczać tylko jedno, że te dalsze zwyżki cen ropy
i wzrost pretensji inflacji, presji tej inflacyjnej, no nastąpiłby chyba we wszystkich, bym powiedział, gospodarkach, no nie? Pytanie, czy do tego dojdzie, bo to jest, możemy sobie poczekać. Taka wspólna operacja Izraela, Stanów i Zjednoczonych Emiratów Arabskich miałaby nastąpić, tak? Przynajmniej to zapowiadano, nie? Co wiele zapowiadano z tego. Zobaczymy. Musimy poczekać i zobaczyć, dlatego że w interesie Ameryki na pewno leży, żeby zakończyć możliwie najszybciej ten konflikt i żeby, wiesz, udrożnić tą, wiesz, cieśninę Ormus. Natomiast w cieśninie Ormus pamiętajmy o tym, że Iran ma jeszcze jedną kartę przetargową, o której bardzo niewiele osób mówi i o tym się prawie w ogóle nie mówi, a mianowicie przez cieśninę Ormus przechodzi kilkadziesiąt, kilkaset, nie pamiętam ile dokładnie, kabli internetowych i to bardzo wielkiego po prostu przesyłu, przepraszam. Chodzi o to, że po prostu są to kable o bardzo wysokim przesyle danych i jeżeli Iran odetnie je, jeżeli on je uszkodzi, to nie trzeba być geniuszem tutaj, żeby domyślić się, że tak naprawdę to może rzucić na kolana cały system ekonomiczny. To jest połączenie tak naprawdę między Azją a Zachodem. Oczywiście nie wszystkie kable zostaną, nawet jeżeli wszystkie zostaną przecięte tam, co jest mało prawdopodobne, albo jeżeli zostaną uszkodzone, to wiadomo, że są jeszcze połączenia satelitarne. Jednakże to bardzo mocno ograniczy możliwości do przeprowadzania na przykład transakcji finansowych. Nie? I to jest karta przetargowa, którą Iran też ma i ja jestem przekonany, że jeżeli zrobi się gorąco, to oni użyją tego. I oni na pewno tego użyją. Także no, możemy spodziewać się, chyba że Ameryka właśnie i z Izraelem dążą do tego, żeby Iran przeprowadził taki atak, żeby przeprowadził po prostu taki epizod, żeby doprowadził do niego po to, żeby właśnie po prostu zresetować w jakiś sposób ten system ekonomiczny, dlatego że nie oszukujmy się, no, ale Ameryka jest tak zadłużona i to nie tylko Ameryka, państwa zachodnie są tak zadłużone, że wiesz, że reset akurat dobrze by im zrobił, nie? Bo wtedy zapomniałoby się, wiesz, wszelkich długów, no i zaczęto by wszystko od nowa, tak? Na nowo się zadłużać, czytaj, nie? Bo to o to chodzi, nie? W każdym razie, no, należy to pamiętać, że jest tam jeszcze coś, o czym bardzo niewiele osób pamięta. Kable internetowe, które przechodzą przez cieśninę Ormus i one mogą zostać uszkodzone, nie? No właśnie. Ciekawi mnie. Ja się cieszę, że spotkaliśmy się dzisiaj na prasówce naszej takiej wspólnej. Zachęcam, żeby w komentarzach wrzucać tematy, co tam chcielibyście, żeby poruszyć. Jak najbardziej dzięki ogromne, Sławku, za ten wspólnie spędzony czas, bo ja tak lubię sobie troszeczkę Ja tobie też dziękuję. na luzie sobie porozmawiamy, troszkę przewietrzymy nasze czaszki, czerepy, żeby po prostu pomyśleć, co dwie głowy to nie jedna. A też cieszę się, że mamy wielu widzów i ten nasz program jest bardzo lubiany. Tak więc zachęcam, żeby lajkować, rozsyłać komu się tylko da, no i oczywiście komentować, bo mówię, im nas będzie więcej, tym większej liczbie osób możemy otworzyć oczy w jakimś tam stopniu, albo oczywiście możemy się wymieniać jakimiś tam doświadczeniami. Dzięki ogromne raz jeszcze. Ja też dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję Tobie, Arturze, tak i dziękuję widzom. My mamy co najmniej jeden jeszcze fajny temat, a drugi mi przyszedł właśnie teraz i będziemy mogli też później spokojnie omówić go. poza kamerami sobie porozmawiamy, bo tych tematów jest dosyć dużo. A mi się wydaje, że będzie coraz ciekawiej, jeśli chodzi o świat geopolityki, będzie coraz ciekawiej. Zdecydowanie. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się do następnego razu.